Witam Ciebie, Szymonie. No, witam. Witam. Chyba chwilę trzeba przerwać, odsapnąć. Dokładnie. Robota widzę w pełni. W pełni, no, ale sprzęt jest ku temu, to można działać. Jest ku temu. Powiedz mi tak, Szymon, jakie duże gospodarstwo prowadzicie? No, gospodarujemy na 32 hektarach. Czyli nie za duże gospodarstwo, No to jest takie małe, rodzinne gospodarstwo. Rodzinne, dokładnie. No, rodzinne, jak ja to mówię, bo też się z takiego wywodzę, nie? I tu powiem Ci notabene prawie, że z takiego samego, bo 30 hektarów. Aha. Ale widzę, Ty ładnie tu idziesz, inwestujesz w maszyny. Jak to się mówi, jak się gospodarnie pracuje, czyli się tak dba i do kupy, zusammen, together, nie? Jak to się mówi, to wychodzi i coś z tego wszystkiego jest. No ja myślę, że tutaj produkcja mleka nas też utrzymuje jeżeli chodzi o funkcjonowanie finansowe, tak na dobrą sprawę. Nie? Bo powiedz mi głównie, co na tych polach siejecie? No głównie uprawiamy uprawy na paszę, czyli kukurydzę na kiszonkę, około 12 hektarów, buraki cukrowe i no na szczęście z buraków jest nie tylko jeżeli chodzi o dochód, a pasze, wysłodki, nie? Okej, no to jasna sprawa. Bo często jest tak, że... Potrzeba sporo tej paszy objętościowej i tak nie jest. Tylko wiadomo treściwej też, ale objętościówki, nie? Dywersyfikacja też jest bardzo ważna tych pasz, nie? Bo jednak przy bydło jest przeżuwaczem i no te pasze muszą różne być. Różne być, to jak najbardziej masz. Zresztą inaczej, no nie od dziś prowadzisz hodowlę, bo domniemam, że to jeszcze pewnie już ojciec zaszczepił Was. Pokoleniowe, nie? Otrzymałem gospodarstwo po rodzicach 12 lat temu. Nie? I tak przejąłeś i widać naprawdę z ogromnym sukcesem gospodarstwo rozwijasz, bo to widać po maszynach, jakie masz, po zakupach, które czynisz. Aczkolwiek funkcjonujemy tak troszeczkę zachowawczo, czyli finansujemy na bieżąco inwestycje. Nie? To nie są inwestycje przewartościowane. A to bardzo mądrze podchodzicie. Jeżeli nam stać, to robimy, jak nie, no to robimy oddech, czekamy rok, dwa. Bardzo słusznie, pełen, Szymonie, szacunek dla Ciebie, bo no nie sztuką jest też się zapożyczyć po kokardę i później przyjdzie 1, 3, 2 lata z rzędu, no gorszych, jak to się mówi, czy to pod kątem samej pogody i plonów, czy to pod kątem cen produktów, płodów rolnych, bo wiemy, że no niestety, zwłaszcza w ostatnim okresie, mogliśmy zobaczyć ogromne zawirowania, nie? Jeśli chodzi o ceny. Plony nie najgorsze, a mało tego, kolejny rok plony słabe, a ceny mimo wszystko dość niskie, nie? A tak jak mówisz, fantastyczną rzeczą u Was jest przy takim gospodarstwie rodzinnym to, że jest ta hodowla i ona wprowadza tą dywersyfikację tej dochodowości, nie? To jak najbardziej. A powiedz mi, ile tych krów mlecznych i całego pogłowia u Was jest? No, pogłowie to jest około 60 sztuk bydła, z tego krów mlecznych jest 30, nie? Czyli to mniej więcej tak... 30 krów po prostu. Jak ja tak patrzę mniej więcej, czy na większych gospodarstwach, to mniej więcej jest taka proporcja, że jak mamy ileś tych krów dojnych, mlecznych, to mniej więcej całościowa hodowla to jest 2 razy tyle, nie? Jak weźmiemy jałowiznę, młodzież, zasuszone i tak dalej, nie? To tak mniej więcej się pokryje, plus minus mówię, tak, nie? To wymusza takie, kiedyś lekarz weterynarii mi podpowiedział taką mądrą rzecz. Najtańszym sposobem dojścia do zdrowotności stada jest brakowanie krów. Życiowe podejście, ale to jest uzasadnione. Czyli taka naturalna selekcja. Selekcja. Słabsze sztuki ubywają. Nie ma co za dużo inwestować w nie, tylko musi być ten zapas nowego. Jasna sprawa. To jest też istotne, nie? Bo leczenie to przede wszystkim czas, a przy czas, krowach... koszty też, bo wiadomo, porady i samo leczenie weterynaryjne, no to są niemałe koszty na pewno. No, masz to na co dzień, doświadczasz tego, to... A dzisiaj, no, kładzie się na to przede wszystkim
czas i pieniądze na profilaktykę, żeby zabezpieczyć przed jakimiś ujemnymi... Taka sama sytuacja tak naprawdę jest w naszym gatunku, czyli w ludziach. Też się mówi, że zdecydowanie lepiej profilaktycznie Tak jest. się badać, Dokładnie. leczyć, czy tą chorobę unicestwiać w zarodku, aniżeli później, że tak powiem, gdy ona się rozwinie. Nie? Tak samo no, jest u zwierząt, tego się nie oszuka. Nie? Słuchaj, Szymon. Jest gospodarstwo, są uprawy, są maszyny potrzebne do uprawy, jest hodowla. Może to jest nie jakaś potężna hodowla, 60 sztuk łącznie, no ale tak jak mówiliśmy, sporo paszy objętościowej zostaje przerobione, sporo obornika te pogłowie produkuje. Tak jest. Czymś trzeba to rozrzucać, bo wiem, że do tej pory nawet chyba nie miałeś rozrzutnika. Sprzedaliśmy go kilka lat temu, bo wymagało dużej inwestycji i przez kilka lat funkcjonujemy na po prostu usługach. Nie? Działa to dosyć dobrze, aczkolwiek nie zawsze każdemu to pasuje ten i ciąg czasowo pracy i tak dalej. No. A tym bardziej widzę fajny ciągnik, bo widzę chyba dosyć świeżego tego Maseja masz. No tak. Duży Widzę. ciągnik przyszedł, no to trzeba wziąć Tak, i bo to jest wykorzystać. model jakiś 7718. 7718 jest. No tak. to 180 gdzieś tam koni powiedzmy. Dokładnie. Ale widać, że na szerokim ogumieniu go sobie zamówiłeś, taki Tak. dopasiony. Zresztą co słychać, ubrałeś go w różne tam rzeczy, fajerwerki, typu cudowna sygnalizacja. Powiem Ci tak. Nie da się Ciebie nie rozpoznać. Fantastycznie. No ale wracając, mamy tego obornika. Czymś trzeba go rozrzucić. No więc zaczęliśmy celować badamy gleby też i mankamentem tutaj wyszło od kilku lat masa organiczna, substancja organiczna. Nie? Brak. Ona jest dosyć niska. Ziemia obumiera, można powiedzieć wtedy, w cudzysłowie oczywiście. Wartości pokarmowe, podstawowe NPK są bardzo dobre. Czyli inwestujesz na bieżąco, jak to się mówi, gleby nie oszukujesz w nawozach. No nie, bo mamy jej mało i patrzymy wyciągnąć z niej jak tyle, najwięcej, ile się da. No ile chcemy, jakie zapotrzebowanie Ale jeśli jest. chodzi o kwestie organiczne, mimo wszystko brakuje. Nie? Brakuje tego obornika, dobrze przerobionego. A jak widzimy na załączonym obrazku, ta maszyna robi fenomenalną robotę. Testujemy tutaj, powiem tak, trzeba przyznać, że sama masa do rozrzucenia, obornik jest fenomenalny, jest naprawdę przegnity, taki przerobiony, niczym masełko. Ma odpowiednią tą masę własną, ciężar własny, więc fantastycznie się rozrzuca. A za plecami moimi, a przed Twoimi oczyma, jeden z najmniejszych. To jest jeden z najmniejszych modeli marki Bergmann, niemieckiego producenta, mianowicie 20 TSW 2140. Jest to maszyna, jak widzimy, jednoosiowa na dużym kole, bo na kole 50-calowym. Powiedziałby, że nie wiem, przy rozrzutnikach już tej klasy tylko i wyłącznie tandem, ale my mamy doświadczenia, robiliśmy testy, że maszyna jednoosiowa może spokojnie zastąpić tandem, ale przy założeniu, że kołem nośnym jest koło o olbrzymiej średnicy. Ono chyba teraz, zresztą sam możesz wypowiedzieć się, ok, dzisiaj mamy warunki optymalne, ale widać, że ten ciągnik, aż się nie spodziewałem, Ci powiem, że te 180 koni, ten rozrzutnik naprawdę przy dużej wydajności, bo tutaj kładziemy około 40 do 50 ton na hektar. Mamy szerokość rozrzutu 18 metrów takiego pełnego pokrycia. Nie? Tak. I powiem tak, spokojnie ten ciągnik sobie daje radę i nie kasznie. Oczywiście jak mu podkręcimy ten wydatek, nie? Czyli prędkość posuwu, to gdzieś tam zaczyna się już odzywać. Było czuć obciążenie wałka. Nie? No ale no to już się ale to już się zbliżaliśmy do blisko 50 ton na hektar. No to jest naprawdę już duże obłożenie, nie? To jest duża dawka. Nie? Tu nadmienię fakt, że wyzwanie dla tego zestawu jest tutaj takie, jeżeli chodzi o grunt. Tutaj miesiąc temu wykonałem zabieg głęboszowania, czyli ta gleba jest bardzo mocno spulchniona.
I gdzieś te koła, ta trakcja jest gorsza, Tak. przysiada nam ten sprzęt. I jednak ciągnik tej mocy daje spokojnie radę przy takim obciążeniu, przy tej wysokości ogumienia.